Będąc na Mazurach, warto wybrać się do kwatery Hitlera w Gierłoży. Wilczy Szaniec to niezwykły zabytek wojskowy z czasów II wojny światowej, który do dziś budzi wiele emocji wśród turystów. Podczas wojny to właśnie tutaj zapadały najważniejsze decyzje, stąd nadzorowano operację Barbarossa i to tu miał miejsce nieudany zamach na Hitlera. Na zwiedzanie warto poświęcić około 2-3 godzin. Zdecydowanie warto skorzystać z usług przewodnika albo audioprzewodnika. Osobiście polecam audioprzewodnika, bo urządzenie samo uruchamia się, gdy podchodzicie do poszczególnych bunkrów, a lektor opowiada o wszystkich ciekawostkach. Najlepiej udać się tam autem, chociaż niech droga Was nie zniechęca. Trochę dziur jest po drodze, asfalt nie jest może w najlepszej jakości, ale pracują nad jego poprawą. Za zwiedzanie i parking płatność gotówką lub kartą i pobierane jest to zaraz przy bramie wjazdowej. Tak naprawdę nawet nie musimy wysiadać z pojazdu. Warto wybrać się w sezonie wczesnym rankiem albo po południu, ponieważ faktycznie kolejki mogą być długie. Budowa Wilczego Szańca trwała 4 lata, od 1940 do 1944 roku pod przykrywką zakładów chemicznych Askania. Do kwatery można było dotrzeć bezpośrednio pociągiem dzięki nowej linii kolejowej, a na okolicznych łąkach powstały również dodatkowo lotniska. To zaskakujące, że ten potężny projekt był tak pilnie strzeżoną tajemnicą, o której nie wiedziała nawet miejscowa ludność. Obszar wybrany na kwaterę położony był w starym, mieszanym lesie, stanowiącym całoroczną naturalną osłonę. Dodatkowo wielkie jeziora mazurskie stanowiły naturalną przeszkodę przed wojskami lądowymi. Większość zbudowanych tu obiektów posiadała płaskie dachy z takim zgłębieniem od 10 do 30 cm i były one wypełnione ziemią, na której sadzono drzewa, siano trawę i ustawiano sztuczne drzewa. W okresie jesiennym nawet specjalnie wrzucano kolorowe liście, dzięki czemu kompleks był po prostu niewidoczny. Cały kompleks był też otoczony takimi zasiekami z drutu kolczastego i polami minowymi. Warto zwrócić uwagę na konstrukcję samych bunkrów. Ściany bunkrów na początku miały grubość około pół metra, ale z czasem je wzmocniono. Na przykład w bunkrze Hitlera ściany sięgały nawet 8 metrów głębokości, co miało chronić przed bombardowaniem. Bunkry miały prostokątny kształt, który zwężał się ku górze. Nie posiadał okien, a oświetlenie było wyłącznie sztuczne. Do wnętrza prowadziło kilka drzwi, co umożliwiało szybką ewakuację w razie ataku. Bunkry w Wilczym Szańcu można porównać do małego miasta, które tętniło życiem za sprawą tysięcy osób, które w nim przebywały. Było tam kino, sauna, restauracja, kasyno czy kawiarnia. Dodatkowo, jak na te owe czasy, było to nowoczesne miasto. Na ulicach paliły się elektryczne latarnie, bunkry miały bieżącą wodę i kanalizację, a dodatkowo wyposażone były w najnowocześniejsze urządzenia techniczne. Adolf Hitler w Wilczym Szańcu spędził około 80 dni. Zaskakującym wydarzeniem był nieudany zamach na życie Hitlera, który przeprowadził w lipcu 1944 roku Klaus von Stauffenberg. Wydarzenie to nosiło kryptonim Walkiria. Pułkownik wraz z grupą spiskowców podłożył ładunek wybuchowy w swojej teczce, którą następnie zostawił pod stołem w sali narad, w której przebywał również Hitler. Stauffenberg opuścił salę pod pretekstem pilnego telefonu, a w momencie wybuchu prędko opuszczał kwaterę Wilczego Szańca, aby jak najszybciej udać się samolotem do Berlina. Niestety nie przewidział jednak, że Hitler przeżyje atak, a sam pułkownik jeszcze tej samej nocy został schwytany i skazany na śmierć. Na terenie obiektu możemy też odwiedzić Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeśli chodzi o samo zniszczenie kwatery, w obliczu zbliżającej się Armii Czerwonej, Hitler opuścił Wilczy Szaniec 20 listopada 1944 roku. 2 dni później feldmarszałek Wilhelm Keitel wydał rozkaz zniszczenia Wilczego Szańca. Operację nazwano Wysadzenie wyspy.
w nocy z 24 na 25 stycznia 1945 roku rozpoczęto wysadzanie obiektów. Obiekt można zwiedzać cały rok, tylko w zależności od sezonu jest po prostu inne godziny zwiedzania oraz inne ceny. W 2025 roku bilet normalny kosztował 25 zł, a bilet ulgowy 20. Mamy nielimitowany czas na zwiedzenie całego obiektu. Będąc w tym rejonie, naprawdę bardzo serdecznie polecam i zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, aby zobaczyć okazałe pozostałości po tej kwaterze.